Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku zobaczymy sobie na uniwersalną przetworniczkę Step Up, Step Down, która ma zdolności, tak jak na opakowaniu, możemy mieć do środka, czyli możemy zasilić to od 5,5 V do 30 i na wyjściu możemy mieć od 0,5 V do 30 i obciążenie do 4 A. Więc tutaj mam przygotowane kilka różnych rodzajów zasilaczy i teoretycznie to powinno być kompatybilne w zależności od tego, co będziemy potrzebować. No ale najpierw zobaczmy sobie na same urządzenie. W kolejnym odcinku zapewne będę to łączył z jakimś zasilaczem. Więc tak, co tutaj mamy? Sobie wezmę, mamy tak samo opisany out, gdzie mamy plus minus, gdzie mamy in, czyli tutaj zapewne podłączymy wejście, tu podłączymy sobie wyjście. No i wygląda to fajnie, coś tam w środku widać. No i tak zdecydowałem, że i tak do tego zobaczę, bo jestem zbyt ciekawy. Co prawda chwilę to leżało na stole, ale raczej na stole, na kubce rzeczy do zrobienia. Aha, tu jeszcze jest. Oczywiście instrukcję gdzieś przewaliłem przez to, że tak długo to leżało. No ale czy to pierwszy raz? Spróbujmy to wyciągnąć, bo mnie interesuje, co tam siedzi w środku. Zapewne tak. Tutaj jest jedna zapadka, druga. Z tą stroną już jesteśmy. Tu musimy sobie naciąć ten silikon. Dlatego ten nożyk jest do tego świetnie przeznaczony, żeby nie uszkodzić żadnych elementów. Tylko to zaś wypadło, więc muszę jeszcze raz, ale z racji, że wiemy, że to idzie w miarę ok, to nie powinno być większego problemu. Czyli tutaj jedną stronę za potencjometr, drugą za płytkę. Nie wiem, czy mi to zaś nie wpadło. Tak. Więc jest troszeczkę zabawka, ale już chyba to mamy. I zaraz to powinno całe nam wyskoczyć. Tak. Więc rozbieranie nowych rzeczy. No, czyli to mamy podzielone na dwa moduły. To jak widać jest osobno podpisane jako jakiś moduł, czyli może być, że to jest jakoś osobna część uniwersalna i to jest jakaś część uniwersalna. I już widzę taki mały problem. Mamy tyle samo pinów z jednej strony i tyle samo pinów z drugiej strony. Na upartego, jakbym nie miał silikonu, to ja sobie mogę to wsadzić na odwrót i już to popsuć, więc ok. Wyciągniemy sobie to i zobaczymy, co tutaj siedzi. Ok, czyli tutaj tak samo mamy osobną płytkę. I z tego, co widać, to mamy tutaj jakąś komunikację przygotowaną, bo mamy zasilanie, ziemię i mamy sygnał. Jakąś komunikację po RS albo 232 albo 485. Czyli teoretycznie może być to programowalne albo można wyciągać z tego dane. Tego nie wiem. Dam wam troszeczkę bliżej, może będzie widać teraz, jaki to jest układ, ale zrobię zdjęcia. Zdjęcia będą na koniec filmu. I może też wyłapiemy jakieś niedociągnięcia. Już z góry widać, że to było lutowane ręcznie, te elementy, a układy były lutowane maszynowo. Potencjometr
Aha, nawet jest zaznaczone strzałeczka w tą stronę w plus, czyli tu będziemy kręcić w plus, on off. Tu mamy switch i tu mamy U. Dużo tutaj nie ma. Tu jest chyba tylko taka komora, żeby podświetlić wyświetlacz. Z tej strony za dużo nie zobaczymy, ale czarny laminat zawsze świadczy, że coś jest lepszego. Z tego co kiedyś tam próbowałem sobie coś zaprojektować, to najtańszy to jest zielony laminat. Ok, jest jakaś guma. Nie zobaczmy sobie tak z grubsza. Wygląda fajnie. Tu jest chyba cała moc przerobowa, nazwijmy to, układu. Czyli tutaj w sumie to oddaję do laminatu, a tu jest od tyłu. Zrobimy sobie przerwę. Ja sobie zrobię zdjęcia i zaraz lecimy dalej. Zdjęcia mam porobione. Możemy pracować dalej, czyli sobie rozbierzemy to. Ok. Mamy 4 diody i 1 Q, czyli jakiś tranzystor albo MOSFET, znają życie. Pasta termoprzewodząca od tej strony, czyli całe ciepło idzie praktycznie w płytę tutaj, czyli tutaj powinno być chłodzenie, no ale dlatego możliwe, że to jest, z tego powodu jest tylko możliwość 4 amperów, no bo taki sposób montażu nie pozwala na zbyt duże obciążenia. Tutaj za dużo nie ma do zobaczenia, nawet jakbym chciał coś robić przy tym, to za dużo nie porobię. Wyczyszczę z pasty i porobię zdjęcia i się bierzemy chyba za składanie, bo tutaj za dużo nie ma co szukać. Ogólnie myślę, że jest ładnie zrobione. Jak widać, nie brakuje za wielu elementów. Czyli powiedzmy, to jest jedna z lepszych klas tego urządzenia. Tutaj brakuje jakiegoś elementu, tutaj. Możliwe, że w zależności od układu, jaki jest użyty, takie później komponenty są. Jakieś rezystorki miały być, kondensatory. No ale ogólnie nie jest to bieda wersja. Przynajmniej tak się wydaje, bo to jest wersja 3. Możliwe, że w tym momencie już jest inna wersja, bądź zostało to zdegradowane, żeby obniżyć koszty produkcji. A tutaj prawdopodobnie jest pomiar prądu przez duże na tym. To jest chyba 0,25 ohma. Tak mi się wydaje. Albo 0,025. Czyli tutaj może mierzymy prąd. Nie wiem. Czyszczę i lecimy dalej. Zdjęcia porobione, ale zauważyłem, że ostrość, ta pasta jest już strasznie sucha. Powiem Wam szczerze, nie powinno tak być, bo to później będzie miało problemy. Więc nie, żebym coś zagadywał, ale lepiej będzie założyć nową pastę. Ta pasta może być starsza niż część moich widzów. Tu już się może być widać. Tutaj ten korek zamykający się rozpadł. Tu mam nową taką pastę. Ten korek ze starości się już rozpadł. Więc troszeczkę to jest stare i to mam do takich, nazwijmy, mało precyzyjnych aplikacji. Sobie mogę pozwolić, no, że nawalę tego naprawdę dużo i niech się dzieje.
bo ten korek jak gdzieś podejdzie, gdzie nie powinien, no to nie będziemy mieli styczności elementów do radiatora. A smaruję to tak obficie z racji tego, że chcę, by troszeczkę to bardziej sprawnie oddawało ciepło. Może troszeczkę więcej będzie kontaktu z radiatorem. I to powinno być szlifowane, a to jest takie obrobione. Trudno. Nie ma jak to rzucić czymś metalowym w elektronikę. Ok, więc to sobie tutaj przymkniemy. I pierwsza rzecz, po użyciu pasty zamknąć. Czyli jest pudełko w pudełku, żeby się nic nie podziało. Żeby się syf nie dostał, bo w tej aplikacji nie zależy mi jakoś tam specjalnie. I tutaj możemy łatwo sobie nadzorować, co się będzie działo. Troszkę poruszać, żeby na pewno będzie przylegało. Pasta fajnie się pokazała. I z wyczuciem dokręcam. I teraz chyba wiem, po co jest to nacięcie. Po to, że jak tutaj mocno dociągniemy, żeby to troszeczkę sprężynowało. Najlepiej jakby jeszcze było tutaj gdzieś jakieś podparcie, bo teraz chyba nawet będzie widać, że tu jest większy odstęp niż tu. Więc optymalnie to by było coś tutaj podłożyć, żeby ten nacisk się równo rozkładał, bo możemy uszkodzić laminat. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I teraz składamy. Dobrze by było się pozbyć odcisków palców. Same pazury pościągać z tego. Na szczęście, no tak. Poznajcie poobcinane i nie idzie podnieść. Tutaj nie dotykałem z tyłu, choć tak sobie przetrzemy. Założymy sobie to z powrotem. Włożymy. Ja sobie przypatrzę, jak to miało być, bo jest szansa teraz, jak mam wszystko wyciągnięte, że mogę mieć to źle. Więc muszę sobie zobaczyć. To będzie tak. I to chyba było tak. Ale powiem szczerze Wam, w tym momencie mogę popełnić błąd, bo to mogę sobie włożyć dobrze. To by było gdzieś jakoś tak. Ale to mogę sobie włożyć tak albo tak. Więc sobie zaraz zobaczę to zdjęcie, bo po to się robi zdjęcie, żeby umiało się wrócić do dobrego położenia wszystkiego. Sprawdziłem sobie na zdjęciach i tutaj napisy po prostu się pokrywają. Ktoś to dobrze projektował, że napisy są w tą samą stronę. Więc możemy sobie to wstępnie poskładać. I sobie podjąłem decyzję, bardzo lekko to wchodzi, że spróbujemy sobie to zasilić w takim stanie, jakim jest. Już sobie naszykowałem przewodzik i tylko potrzebuję bardzo mały śrubokręcik. Sobie sięgniemy. Taki mały. I mamy in. Brązowy damy sobie plus, ten sobie damy na minus i sobie damy sobie to rozkręćmy i sobie zobaczymy, jak to będzie fajnie działać, jak to będzie rozkręcone. Stawiam, że będzie fajnie widać, jak tutaj to podświetlenie działa, ponieważ ten front to będzie zapewne zasłaniał, ale mamy tutaj możliwość to zasilić bez złożenia, tylko że tutaj to jest na małe przewodziki, albo te
blaszki są po prostu poodginane. Trzeba sobie niestety pomóc. I in plus. Okay. Za duże przewody to nie przyjmuję. Naprawdę 4 ampery. To wiemy, że w takich ładowarkach do telefonu mamy pomału tyle. Też tam jakoś te przewody nie są jakoś ekstra super grube. Więc tutaj już muszę pomacać. Podłączymy sobie na sztywno miernik. Już sobie ustawimy na jakąś wartość. I sobie tutaj stawimy sondy na sztywno. Skręcimy. I zasada 3 razy sprawdzić, czy się wszystko zgadza. Mamy plus na zewnątrz, plus na zewnątrz. Plus jest brązowy, plus jest brązowy. Łączymy sobie, no może być 12,3 ampera i co? Światło, dźwięk. A tu mi pokazuje 12,3. Ok, czyli dwanaście, 13 out. Ok, ustawmy sobie tutaj równo na 12. Ten miernik też już nie pokazuje super dokładnie. No, w granicy 1/10. Dobra, możliwe, że nie widzieliście. W granicy 1/10 i pobieramy 30 mA, żeby w ogóle tym działać. Więc myślę, że jest ok. Ok, to się nie trzyma aż tak dobrze. Czemu teraz widzi, że jakiś prąd płynie, jak nie płynie? mA dalej. Tutaj troszeczkę przekłamuję. A mamy waty, amperogodziny, godziny, ampery. No, ale to się mniej więcej pokrywa. 3 waty. 4 ampery. No, spróbujmy, dobra. Tu sobie damy na więcej. Damy sobie 5. 12. I teraz, z racji, że mamy troszeczkę starszego typu miernik, możemy sobie mierzyć prąd, taki rzeczywisty. I sobie przełączymy na nie. Okay, tutaj możemy sobie zmieniać, ale nie chcę setu. Muszę sobie to przeklikać. No. Ok, tutaj możemy sobie precyzyjnie chyba ustawiać. Ok, jesteśmy na tym. Tu sobie też możemy na biegle ustawiać. O, tu mamy podgląd prądu.
i zobaczmy, co się będzie działo. Wkładamy do gniazda, które jest odpowiedzialne za pokazywanie prądu i 2,8. Tu mi 3,8, ale napięcie przesiadło. Tam mamy 1,1. Więc brakuje. Spróbujmy sobie dać przykładowo 24 V, 25. Na wyjściu mamy tyle samo. Tu się nam nic nie pokazuje. I spróbujmy jeszcze raz. 3,8 pół, czyli bierzemy 12 W. Ale tu mamy 3,8 i napięcie przysiada. Bym musiał mieć jeszcze jeden miernik i sobie sprawdzić, ile faktycznie daje radę to pokazać. Spróbujmy w watach. Ok, czyli mamy za duże obciążenie. Czy to ma 4 ampery? Albo mam źle skonfigurowany, albo coś, ale myślę, że małe obciążenia by to obsłużyło. Spróbujmy sobie jeszcze raz dać do napięcia. I spróbujmy sobie zrobić taką sytuację. To niby jest od 5 V. Damy sobie 5 V. No i na wyjściu dalej mamy 12. Spróbujmy, ile da radę to wycisnąć. To było set. Tutaj mamy jakieś dodatkowe opcje. Mamy nawet podgląd, ile mamy wejścia. Mamy, prawie że się pokrywa. Więc do małych obciążeń może by było to dobre. Mamy temperaturę, czyli ten mały element tam między diodami prawdopodobnie mierzy temperaturę. Spróbujmy sobie podbić w górę. W którym momencie z 5 V już nie da rady podbijać w górę. Dalej mamy 5 V, więc teoretycznie możemy się ten układ zasilić z ładowarki do telefonu. Więc też jest fajne. Albo z takiego zasilacza, gdyż takie zasilacze mają bardzo duży dostępny prąd na wejściu, no ale wąskim gardłem tutaj i tak jest nasz układ podbijający. Ok, no. Żeby było szybciej. Ok. Będziemy dziesiątkami jechać. Zobaczymy, do ilu voltów uda się podbić z 5. Do jakichś tam testów bez... Ok, jestem w mierniku poza zakresem. Do testów bez większego obciążenia myślę, że byłoby to dobre, bo z 5 V jesteśmy w stanie wyjechać. O, coś zasilacz. Ok, spadło. I teraz nie wiem, w którym momencie spadło. Chyba będzie trzeba zresetować. Spróbujmy.
troszeczkę obsługa jest taka nie do końca, nazwijmy to, bo nie wiem, który przycisk dokładnie co robi. Ale zróbmy to po staremu. Nie wiemy co zrobić. Wyłącz, włącz. Czyżbym coś popsuł? Nie, jest ok. Widocznie tylko nie możemy za wysoko wyjechać z napięciem na 5 V, bo nam wyrzuci sterowanie. Overcurrent protection, overpower protection prawdopodobnie. Overamp protection, nie wiem. czyli Hour protection. Zabezpieczenie termiczne. A, jest kalibracja. No to fajnie. To jest też fajne, że możemy sobie przekalibrować. I mamy output calibration. Output calibration ampy. A, czyli fajnie, możemy sobie wszystko kalibrować. Fajne urządzonko. Tylko nie wiem do końca, jak to obsługiwać. Ale myślę, że nauczymy się, jak będziemy robić tutaj z tym. Pierwsze wrażenie, spoko. Tylko sobie jeszcze, dobra, to mam wyłączone. Sobie rozłączymy. Czy czuć ciepło? Nie, bo nie obciążyłem to jakoś specjalnie. Nic się nie nagrzało. Pierwsze wrażenie, spoko. Mamy kalibrację. Mamy wiele ustawień, które pozwalają na to, by wykorzystać to ciekawie z takiego zasilacza, bądź jakiegoś takiego komputerowego, bo to są z laptopów zasilacze. Z laptopów to z takiego mini PC-ta, z takiego też mini PC-ta i starego PC-ta, więc z tego idzie sobie zbudować zasilacz laboratoryjny. Więc myślę, że spoko. Małe aplikacje, małe obciążenia, a raczej tak. Możliwe, że po prostu nie wiem jeszcze jak to skonfigurować. Ja raczej tu jest problem. Ogólnie do takiego prostego majsterkowania myślę, że spoko. To nic. Dziękuję. Do następnego. Na razie. Cześć.